Siemanczko widzowie, z tej strony Godla. Ja was parę tygodni temu informowałem, że jest problem z dostępnością gier w polskim Xbox 360 Marketplace i że rozpocząłem też inicjatywę mającą na celu zbadanie tej sytuacji, no i ewentualnie jakby się udało, no to umożliwienie Polakom zakupu tych właśnie gier, zanim sklep zostanie zamknięty. Dodajmy, że ma zostać zamknięty niedługo, bo 29 lipca. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, nie kojarzycie w ogóle całej tej inicjatywy i tak dalej, to spójrzcie proszę w opis filmu, tam znajdziecie wyjaśnienie o co tutaj chodzi, natomiast my tymczasem przejdźmy dalej. No i przez ten czas, przez te kilka tygodni ja wymieniłem sporo maili z wydawcami, wykonałem sporo telefonów, w ogóle sporo się nagadałem, otrzymałem już odpowiedzi od Microsoftu oraz poniekąd od 505 Games i to je chciałbym właśnie wam przekazać. A więc zacznijmy od Microsoftu. Pewnie pamiętacie, że ostatnim razem sprawa została wysłana do centrali Microsoftu w USA celem sprawdzenia, dlaczego te gry nie są dostępne u nas. No i 10 lipca w końcu dostałem odpowiedź od tej centrali w USA. Dodajmy, że ta odpowiedź była bardzo krótka. Uwaga, cytuję. Fakt, że wyżej wymienione gry nie są dostępne w polskim regionie, wynika z decyzji działu sprzedaży Microsoft. No i teraz pewnie czekacie na dalszą część cytatu. Niestety dalszej części cytatu już nie ma, bo to jest jego koniec. Niestety Amerykanie ograniczyli się tylko do tego lakonicznego komunikatu, nie stwierdzili też w żaden sposób, że chcieliby właśnie tą sytuację zmienić, czy mają coś w ten zamiar zrobić w tej sprawie. No i niestety nie odnieśli się także co do moich pomysłów na rozwiązanie tego problemu, a tych pomysłów zgłaszałem aż 3. Ja w moim mailu do nich zaproponowałem na przykład, że na te parę tygodni można by wyłączyć blokady regionalne tak, żeby Polacy mogli zakupić sobie gry z innych regionów. Ten sposób w sumie wydawał mi się najprostszy, no bo wystarczyło tylko zdjąć jedno ograniczenie, nawet nie trzeba by było przerzucać gier, tak? Po prostu byśmy kupili sobie to z Niemiec, czy tam z Francji. Niestety na to się nie zdecydowano. Jeżeli by to się nie spodobało, no to też proponowałem, żeby ewentualnie po prostu zdjąć ograniczenie co do migracji kont. Obecnie, o ile pamiętam, można migrować to konto Xbox 360 raz na 3 miesiące. Jeżeli by to ograniczenie czasowe właśnie zdjąć, no to można po prostu przenieść sobie konto, nie wiem, na przykład na Francję, kupić sobie tą grę, którą chcemy, wrócić z powrotem do Polski, no i wszystko powinno działać. To rozwiązanie było proste, ono nie wymagało dużego nakładu pracy, w zasadzie nie trzeba by było nic robić. Niestety, tak jak mówiłem, centralny oddział Microsoftu w USA nie ma zamiaru niczego zmieniać, no i wygląda na to, że w ogóle niespecjalnie go ten problem interesuje. Tutaj jest jednak kwestia mojego wyjaśnienia, ja chciałbym też rozgraniczyć te dwie firmy. Teraz mówimy o centrali Microsoftu, która jest w USA i to ona odpowiedziała mi w taki lakoniczny właśnie sposób. Ja mam też kontakt z przedstawicielami polskiego oddziału Microsoft i tutaj sytuacja jest kompletnie inna. Ja tutaj muszę ich pochwalić, że oni się sprawą zajęli bardzo szybko. Widać, że chcieli coś w tej sprawie zrobić. No niestety tutaj ostatnie słowo ma centrala, która jak widzicie niespecjalnie pali się do działania. Natomiast jako, że spodziewałem się, że tutaj możemy nic nie wskórać, no to dlatego oprócz samego Microsoftu skontaktowałem się też z samymi wydawcami gier, czyli m.in. z wydawcą IU2 Szturmowik, czy też Dark Messiah of Might and Magic. Nie od wszystkich otrzymałem już odpowiedzi, natomiast dam wam chociaż znać co i jak. Zacznijmy może od Electronic Arts. Od tej firmy, jak pewnie pamiętacie, narzekałem, że w Polsce nie ma dostępnego m.in. Need for Speed Undercover, podczas gdy ta gra była dostępna wszędzie indziej, czyli w Niemczech, we Francji i tak dalej. Ja przedwczoraj rozmawiałem ponownie z ich przedstawicielem, on mi poinformował, że oni wciąż starają się to ogarnąć, no i muszę po prostu dalej czekać na ustalenia w tej sprawie. Także czekam cierpliwie na odpowiedź od EA, trzymam kciuki, że coś się uda, skoro to aż tyle trwa, no to jest szansa, widzowie. No i teraz sprawa 505 Games, który wydawał IU2 Szturmowik. Ja już jakiś czas znam tego przedstawiciela tej firmy. Po moim mailu ja z nim rozmawiałem, on zaraz przekazał to wszystko od centrali, żeby to sprawdziła i odpowiedziała. No niestety centrala firmy 505 Games nie wysyłała mi żadnej odpowiedzi, więc podejrzewam, że mają to wszystko gdzieś. Tym bardziej, że 505 Games w ogóle nie ma oddziału w Polsce, także no cóż, szkoda. Nie zdziwię się, jak niektórzy z was sobie to zapamiętają i następnym razem jak zobaczą napis 505 Games, no to 2 razy zastanowią się nad zakupem. Ale nie rozpaczajmy nad tą firmą, przejdźmy dalej. I ostatnia sprawa to jest Ubisoft. Pewnie wiecie, że Ubisoft jakiś czas temu zamknął swój polski oddział. No rzeczywiście on go zamknął, natomiast nadal jest przedstawiciel Ubisoftu w Polsce, do którego można się zgłosić i oczywiście to zrobiłem. Przy okazji go pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Także przedstawiciel Ubisoftu też podszedł do sprawy całkiem poważnie, on przesłał to wszystko do centrali.
Ta niestety jak do tej pory nie zdecydowała się mi odpowiedzieć. W tej sprawie musimy więc czekać, czy coś się uda załatwić. A więc co teraz robimy dalej? No na razie musimy się uzbroić w cierpliwość, po prostu musimy poczekać. Na chwilę publikacji tego materiału zostało nam jeszcze jakieś 17 dni do czasu zamknięcia sklepu Xbox 360 Marketplace. Niektórzy z was może powiedzą, że tam w sumie i tak gówno z tego wyjdzie, że szkoda w ogóle czasu na to. Ja się z takimi osobami nie zgadzam. Od początku ja powtarzałem, że nawet jeżeli jedną grę udałoby się dla Polaków udostępnić, to już będzie to moim zdaniem sukces. Jak najbardziej warto spróbować. Czekam więc dalej na odpowiedzi od Electronic Arts oraz od Ubisoftu. Liczę, że ich gry, czyli Dark Messiah of Might and Magic oraz Need for Speed Undercover udałoby się jeszcze udostępnić dla Polaków, zanim sklep zostanie zamknięty. Przy okazji chciałbym też wam serdecznie podziękować za wspieranie tej inicjatywy w komentarzach, na Discordzie, na Facebooku. No, przeczytałem naprawdę dużo słów wsparcia. Dzięki bardzo. Dzięki waszemu wsparciu wiem, że jest właśnie o co walczyć. Dam wam znać, jak tylko otrzymam nowe informacje, bo też jestem ciekawy, jak ta sprawa finalnie się zakończy. Pozdrawiam was i trzymajcie się.